Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jak widzicie, ja troszkę ostrzyżony, ale już zmoczony. Dzisiaj fajny dzień, bo robimy test namiotów 5.2 decathlonowskich oczywiście. 5.2 dmuchany i pałąkowy. Tam stoją rozłożone, oczywiście już oba przygotowane. A szykuje się burza, więc bardzo fajny będzie teścik, oczywiście wytrzymałościowy na bardzo silne opady deszczowe. I przy okazji dzisiaj też zostały namioty oczywiście umyte, bo myśmy wrócili właśnie z wyprawy dwutygodniowej, że tak to ujmę, bo byliśmy wcześniej tydzień, później tydzień przerwy i teraz byliśmy drugi tydzień cały na Węgrzech i wróciliśmy, więc namioty też potrzebują troszeczkę się przewietrzyć, zostać wyczyszczone z ptasich kubek, że tak to ujmę. No i co? Jutro wybieram się do sklepu po to, żeby kupić impregnat, więc też zaimpregnujemy te namioty. Dzisiaj całą noc ma padać, ma być burza, więc zobaczymy, jak to jest faktycznie na tych właśnie waszych opiniach, czy te namioty sobie właśnie radzą, czy sobie nie radzą. W namiotach w środku jest podłoga umyta, wysuszona. Zobaczymy, czy przemaka, czy nie przemaka. Ja wiem, że już na przykład mój dmuchaniec, ten, który mamy tutaj, tu, przetrwał już jedną konkretną taką nawałnicę wodną, więc wiem, że on na przykład nie przemaka. Nie wiem jak ten drugi, tam. Jutro rano oczywiście podchodzimy do namiotów, pokażę wam czym te namioty się faktycznie różnią, bo to są dwa te same namioty, to jest 5.2 i 5.2 decathlonowski, jeden dmuchany, drugi pałąkowy. Zobaczymy czym się różnią i sami ocenicie, który najlepiej według was będzie się według was oczywiście spełniał, dlatego też zapraszam do oglądania. Dobra, całą noc padało, rano przestało. Zobaczymy jak tam w namiotach. Dzisiaj też będziemy oczywiście namioty impregnować. Mam bańkę kupioną, już powinno mi wystarczyć, bo to jest na 50 m2 powierzchni, więc wydaje mi się, że powinno spokojnie wystarczyć na 2 namioty. Dobra, lecimy z tym tematem. No i teraz trzeba poczekać aż wyschną, rozebrać je i zaimpregnować jeszcze od spodu. No to tak, namioty zostały właśnie zaimpregnowane od tej strony, tak jak widzicie tutaj z góry. Zanim je rozbierzemy i przełożymy jeszcze, bo chcę jeszcze od dołu zaimpregnować podłogę całą od spodu, żeby to było tak, wiecie, tak w miarę fajnie zrobione. No to jeszcze wam pokażę właśnie na czym polegają główne różnice między tymi dwoma namiotami. Przede wszystkim, jeżeli mówimy, zaczynając od właśnie tego dmuchanego namiotu. Już wam wracam kamerę. Przede wszystkim sam przedsionek jest dłuższy o około 50-60 cm. Kolejna kwestia to jest właśnie, na przykład tak w przedsionku, to jest ta moskitiera górna. No i mamy tutaj dzielone sypialnie, których 5.2 pałąkowy właśnie nie ma dzielonych. Następna rzecz to jest, już tutaj też ściągnę sobie jedną osłonę, te drzwi przesuwne do sypialni i wielu z was myśli, że tutaj nie ma moskitiery w tym miejscu. Wejdę sobie do środka.
I teraz zobaczcie, tutaj sobie zasuwam już to całkiem. O! I odsuwam sobie wewnętrzną moskitierę z sypialni. Tu jest, tak boczkiem wam dam, tu jest siataczka normalnie, także tutaj jest jeszcze moskitiera, która jest naprawdę bardzo duża. Dodatkowo tutaj, tak w tamtym namiocie, mamy również boczne takie moskitiery, ale także możemy całkowicie otworzyć, także to też jest bardzo fajne. Tutaj w każdej sypialni mamy 3 takie kieszonki, w jednej i w drugiej. No i zobaczcie, tu jest suwaczek, którym możemy całe 2 pomieszczenia sobie rozsunąć, zrobić jedno konkretne większe. Dodatkowo, tu na jednym boku mamy 2 kieszonki, z drugiej strony mamy kolejne 2 kieszonki. Tutaj w centralnym słupku mamy 3. Przechodzę do następnego namiotu, czyli do tego pałąkowego. Przede wszystkim zwrócić uwagę na to mamy, że podłoga jest w ogóle innego koloru i ta podłoga jest właśnie krótsza, o te 50-60 cm. Dodatkowo, tutaj właśnie centralny słupek, mamy 2 kieszenie takie większe, no bo tutaj niestety jest to troszeczkę inaczej zrobione. No i teraz tak. Ściana grodziowa między sypialniami niestety nie ma możliwości jej uchylenia. W tej sypialni, tej mniejszej, jest jedna kieszonka właśnie na jakieś tam rzeczy. Tutaj tak samo mamy to okienko boczne, ale te okienka są troszeczkę mniejsze. Z drugiej strony w tej większej sypialni mamy 2 kieszonki właśnie takie boczne, ale dalej jest to mniej. Cały czas się wydaje, jakby ten namiot był dużo mniejszy. Poza tym, tutaj właśnie w przedsionku on jest troszeczkę niższy. My w tamtym namiocie możemy tutaj bez problemu sobie stanąć jeszcze tam i mamy troszeczkę miejsca. Tutaj niestety ja już głową dotykam, a w tamtym namiocie nie. Tutaj jest tak samo rozwiązany przedsionek, jak i w tym dmuchanym. Z jednej strony mamy siateczkę, tylko że ja tutaj nie mam rzepika, tak tutaj jest na rzepa, tu jest na suwaczek, tylko normalnie mam na takie uchwycik taki w środku i z jednej strony suwak, także to też jest fajnie rozwiązane, a z drugiej strony mamy to tak zwane okienko na takie klemy założone. Czekajcie, muszę to rozpracować. O, i takie okienko z takiej folii grubszej jest. Także to jest w obu namiotach, że tak powiem, takie samo. No i co? W każdym pomieszczeniu, w każdym pokoiku mamy też tutaj dodatkowy taki haczyk, który pozwala nam zawiesić oczywiście lampkę. Ta moskitiera w pomieszczeniach, które jest tutaj z tyłu nad głową w namiocie 5-2 pałąkowym jest większa, ale niestety komory i namiot jest całościowo mniejszy, więc jeżeli decydujecie się na konkretny model, musicie przede wszystkim brać to pod uwagę. No i co? Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o ściany grodziowe, jeszcze raz wracając między pałąkowym a dmuchanym, w obu namiotach ta podłoga tutaj między jedną komorą a drugą jest niełączona, więc to też żebyście wiedzieli. Kolejny namiot. Tak. Tutaj jeżeli mówimy o podłodze w przedsionku, podłoga jedynie w 100% zintegrowana jest w tym miejscu między przedsionkami. Reszta nie jest tak w tamtym. Tutaj jest podwieszona na takich haczykach, a tam w tamtym namiocie, już Wam pokazuję, jest w każdym miejscu zsunięta na taki suwak, więc w tym miejscu nie ma prawa Wam nic wejść. Tutaj ja na przykład, bo tu jest 2 takie miejsca, które tam mamy jakąś szczelinę. W te miejsca, właśnie tymi miejscami właśnie puszczam sobie kable, żeby mieć dostęp, nie puszczać je przez główne wejście, tylko tymi właśnie bocznymi lukami puszczam sobie przedłużacz do środka i dzięki takiemu sposobowi właśnie mamy nieplątający się kabel w środku i mamy ładnie, fajnie ogarnięty prąd. No i na przykład czego nie ma w tamtym namiocie? Raz, że tamten namiot jest dużo mniejszy, to tutaj nad głową moją, tu zobaczcie, tu już jest dużo więcej miejsca. Tutaj mam jakieś 30 cm. Tutaj mamy taki słupek aluminiowy, na którym my wieszamy sobie ręczniki. Dodatkowo tutaj wisi taki sznurek. No i każda ta ścianka, która nam jakby chroni, tutaj z tej strony jest folia. Tutaj mamy wszystko na takich uchwycikach, a z drugiej strony tam zamiast rzepki mamy właśnie taki sam uchwycik, co uważam, że jest lepszym rozwiązaniem. Jeszcze można też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są w ogóle mocowane komory sypialniane. W
tym namiocie dmuchanym jest to troszeczkę inne rozwiązanie. My tutaj mamy na takich klemach plus takich jakby zatyczkach, tych cyckach takich, co wszędzie Wam pokazuję, a w tamtym namiocie właśnie idę Wam pokazać. Jest to troszeczkę właśnie inaczej i tak jak tutaj już widzicie, są właśnie takie króciutkie TT, takie cycki, nie ma tutaj tych takich konkretniejszych, masywniejszych, że tak powiem, mocowań i z tyłu tam właśnie są takie same, tylko że na takich dłuższych paskach one są elastyczne, tak jakby taśmie. No i co? Przede wszystkim to wszystko zależy od tego, jaki macie budżet. Na dzień dzisiejszy cena waha się namiotu pałonkowego gdzieś tam w granicach 1600 zł. Jeżeli mówimy o tym namiocie dmuchanym, niestety jest to tam w granicach 1000-1200 zł więcej. To zależy, mi się też wydaje, od tego, czy jest sezon, czy nie ma sezonu, czy jest jakaś promocja na te namioty i tak to dalej będzie wyglądać. Oba te namioty są szerokości mniej więcej bardzo zbliżonej. Może tam jest granica kilku centymetrów różnicy, ale jeżeli mówimy o wysokości tych namiotów, no to już jest znacząca różnica, którą widać gołym okiem. Tak samo długość tego namiotu. Na 100% tutaj mamy jakieś tam 50-60 cm więcej, co uważam, że jest naprawdę potężnym przedsionkiem w namiocie, który nam bardzo dużo daje miejsca. No i kolejna jest kwestia też, że teraz jak będziemy je rozbierać, wiedzcie o tym, że pałąkowy namiot po złożeniu zajmuje dużo mniej miejsca. Więc też fajnie, bo możecie więcej sobie zapchać bagażu. Niestety w naszym przypadku namiot zajmuje prawie dwukrotnie większą powierzchnię, a przy naszym samochodzie jest to niestety bardzo uciążliwe. Dobra, więc ja się zabieram do rozbierania, żeby je obrócić i zaimpregnować od spodu. Taka jeszcze jedna uwaga. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, że przy składaniu takich właśnie namiotów za każdym razem trzeba zasunąć wszystkie te pomieszczenia, zasunąć wszystkie włazy, zasunąć sobie drzwi wejściowe, żeby nam się wszystko to ładnie układało później przy składaniu. A też fajnie by było, gdybyście sobie te sznureczki, które macie, te odciągi tak zwane, też w jakiś sposób sobie je zwinąć lub ewentualnie wrzucić do środka tak, żeby one się nie splątały podczas zawijania ze sobą w taką kubkę. Dlatego też, dobra, my się zawijamy z tym i robimy dalej, co mamy robić. No to tak, kochani, jak widzicie, namioty są już pozwijane, posprzątane, zaimpregnowane przede wszystkim z obu stron, od dołu i od góry. Tak się powinno generalnie to robić, żeby one dłużej nam wytrzymały nie tylko górę, ale też od ziemi, bo tam też mamy duże narażenie na to, że może się dostać wilgoć i tak dalej, więc od dołu też nie chcielibyśmy, żeby nam woda przenikała, a namioty są bardzo dobrej jakości, więc też trzeba o to dbać. Więc nawracając do tego, że powiedziałem Wam, że jedna paczka od drugiej jest torba, od drugiej jest większa. Zwróćcie w ogóle uwagę na to, jaka jest to różnica. Momencik, bo mi się tutaj coś potegowało. O, dobra, teraz macie. Spójrzcie. Namiot dmuchany, namiot pałąkowy. To według tego, co uważacie za lepsze, będzie to oczywiście Waszym wyborem. Według mnie, oczywiście na plus pałąkowy gabaryty oczywiście torby, ale praktyczność w rozłożeniu, złożeniu i oczywiście szybkości tego wszystkiego zaletą bardzo dużą jest przede wszystkim dmuchanego namiotu. Minus jest jeden, podłoga, która jest biała w tym dmuchanym, bardzo łatwo się niestety brudzi, a w tym pałąkowym jest czarna, przez co też tego brudu tak bardzo nie widać, ale niestety namiot jest o wiele mniejszy w środku, więc to zależy od Was, czy potrzebujecie przestrzeni, czy nie potrzebujecie. My mamy rodzinę, jak sami wiecie, 2+3, więc według mnie dmuchany 100% góruje oczywiście nad pałąkowym, według oczywiście mojego zdania, a według Waszego zrobicie co uważacie, to jest Wasza decyzja, jaki namiot konkretnie potrzebujecie, do czego go potrzebujecie. Na pewno trzeba bardziej uważać na te dmuchane elementy, żeby ich nie uszkodzić. Na pewno trzeba wziąć też pod uwagę to, że na pogodzie czy na niepogodzie, na dużych silnych wiatrach
Wydaje mi się, że może Pałąkowy wygrać batalię z dużym wiatrem, chociaż jeżeli mówimy o nawałnicy, która teraz była, czy też tej, która była kiedyś w zeszłym roku, którą myśmy faktycznie przetrwali, to wydaje mi się, że Dmuchany świetnie sobie zdaje z tego, świetnie sobie zdaje sprawę z tego, że trzeba wytrzymać i wytrzymał. Tutaj wiadomo, pamiętać o tym, żeby było odpowiednie ciśnienie, czyli mamy 0,5 bara, czyli mamy 7 PSI, 0,7 PSI czy 7 PSI, no pół bara generalnie, więc my mamy też tą pompkę dedykowaną do niego, więc pamiętam, że pompuję między 6 a 7, żeby też nie przedobrzyć, żeby nie strzelił czy coś, żeby był to jednak sztywny. Wysokościowo, gabarytowo nam bardziej on odpowiada, ale tak jak mówię, to jest wasza decyzja, jaki sobie wybierzecie. No i co? Mam nadzieję, że takie porównanie się Wam spodobało, że dzięki temu pomogę Wam też w jakiś sposób zdecydować, czy ten namiot, czy ten drugi. To jest bardzo ważna decyzja, jaką podejmiecie sobie kupując konkretny model. No i co? Zasubskrybujcie, polajkujcie, wspomnijcie jakimś miłym słowem w komentarzu. Do zobaczenia. Cześć!